Chodź, chwilę pooglądamy, co? I zaraz pomożesz mi się pakować? Tak? Na trening? Córka ma niecałe 2 lata, w październiku kończy. Na razie była na jednej mojej walce, na jednej była na żywo, a na jednej w brzuchu. A teraz będzie na 3, nie? Życie się zmieniło, kurde, 180 stopni całkowicie, skarpetki na drugą stronę wywinięte. No co, nie ma wielu przyjemności, bo tak naprawdę no, jest dzieciaczek, trzeba się nim zajmować. Nie ma, że już z żoną pójdziemy do kina, do restauracji tak na spokojnie. Pozmieniało się trochę, ale oczywiście na lepsze. Dla mnie jest to super wydarzenie, najlepsze, co mnie w życiu spotkało i nie zamieniłbym tego na nic innego. Jak to się mówi, że ojciec bije mocny, to wszystko się sprawdziło. Od razu po urodzeniu weszłem do walki z Bartkiem i udało mi się Bartka znokautować prawym overem, także no kurde, super, nie? Fajny czas, wszystko wtedy, kurczę, że tak powiem, mi się udawało i walki, czy ta z Dominikiem, czy później właśnie Zosia się urodziła. Naprawdę fajny etap w moim życiu i jest okej, dajemy sobie radę, uzupełniamy się we trójkę nawzajem, także przygotowania są okej. Trenować na pewno coś będzie musiała, bo to nie ma innej opcji, bo kurczę, sport kształtuje charakter, wyrabia wiele cech motorycznych i tak dalej. Myślę, że jest potrzebny każdemu dziecku tak naprawdę i od dziecka powinno się go kształtować. Ona już ma pierwszy basen za sobą. Czy sporty walki? Może niekoniecznie. No jak wiadomo, będzie chciała i tam będzie taki jej wybór, no to jej w tym pomogę jak najbardziej. No mówię, ja jej pokażę wiele dróg, którędy iść, a już ona sobie sama wybierze, jak to będzie wyglądało. No, taki mały ołtarzyk, myślę, że jak każdy fighter posiada. Same wygrane, nawet nie wiem, gdzieś tutaj jeszcze mam z przegranej walki i jeden dałem na licytację, także no jak teraz dojdzie jeszcze 1 złoty, no to już wiesz, trochę tych pucharów dużo będzie. Wolałbym coś nowego zamiast pucharu, nie? Może jakiś pas. No to moje ulubione zdjęcie, kiedyś sobie je wydzieram. Właśnie już pierwsza walka, na której mała była i tak utkwiło. Fajne zdjęcie zrobił tam fotograf z KSW, od razu na drugi dzień mi wysłał i wszędzie latało po każdych tych. No wiele pokazuje, radość po walce, rodzina, także super. Ja we Wrocławiu mieszkam 12 albo 13 lat, coś takiego. Tutaj w tym miejscu mieszkam 3 lata na Śródmieściu. Bardzo w porządku dzielnica, fajna miejscówka, tu jest też Różanka, także bardzo fajne okolice do spacerów i tak dalej. No i ogólnie bardzo dobrze mi się tu mieszka. Ogólnie Wrocław to jest moje miejsce na ziemi i się tu czuję świetnie. Wyjeżdżając tutaj, no wiadomo, ja jestem z bardzo małej wiochy, 2000 mieszkańców. No i musiałem się trochę, że tak powiem, przestawić jako wieśniak do dużego miasta. Ale przyszło szybko i dużo lepiej mi się żyje tu w wielkim mieście, bo jest naprawdę 1000 możliwości, opcji i tak dalej niż w małej wiosce, gdzie nie ma praktycznie nic. No powiedz, no bo za tobą trochę kibiców jeździ, teraz ATM zamknięte. Ile dostałeś? Czy w ogóle dostałeś bilety? Dostałem bilety, dostałem 100 biletów, 110. Zostało mi tam chyba 15, ale raczej pójdą na pewno wszystkie. No szkoda, że to studio jest, bo kurde, ja wolę jednak duże hale. Jest super atmosfera walki i tak dalej, kibice niosą w krytycznych momentach i no ogólnie sama atmosfera tego wszystkiego jest dużo lepsza niż w ATM-ie. Ostatni raz w ATM-ie walczyłem z Bartosem i przegrałem, dlatego teraz czas odmienić to. Czy odczarujesz, no bo Tacić Polaków wszystkich pokonał, tu będziesz pierwszy. Dokładnie, to jest super wyzwanie, takie jak lubię. Gość wygrywał ze wszystkimi Polakami dobrymi. Jeszcze do tego ten ATM, w którym ostatni raz przegrałem, więc jest dużo do odczarowania. Lubię takie challenge. Cieszę się, że tak mogę w takim czymś uczestniczyć i zrobię wszystko, żeby tą kartę teraz odmienić. I będę pierwszym Polakiem, który wygra z Bartaciciem. Protiv Đivkovskog sam se trebao boriti, prvotno je bio dogovor 19.7. On se ozlijedio, ne znam sad kako je ozljeda bila u pitnju, uglavnom on se ozlijedio i KSV čelnici su zvali Zelga i rekli da li ćemo prihvatiti 3 tjedna kasnije meč protiv Mihalskog. Protiv Mihalskog sam se isto trebao boriti u 4. mjesecu, ali on se tad bio ozlijedio, tako da su to bili prolongirali.
I to je to, sad znači imamo dogovoren meč 9.8. protiv jako opasnog borca, protiv Mihaela Mihalskog. Sada moramo usporediti od Jimkovskog i Mihalskog, mislim svaki ima neke svoje mane, neke svoje forte, ali kad podvučeš crtu na kraju dana mislim da je Mihalski puno bolji borac, puno opasniji borac i na kraju krajeva bolje renomiran, on je među top 5 u KSV-u, tako da nakon što njega pobjedim znam da ide među top 5 boraca i da ću biti glavni kandidat koji će pretendirati među sam vrh srednje kategorije. Ni jedno ni drugo što se mene tiče ovo je savršeno ispalo, nije mi poremetilo nikakve planove, nikakvu taktiku. 3 tjedna je meč kasnije prolongiran, ali za mene samo ovo bolje zato jer se boljim protiv boljeg i na rang ljestvici isto boljeg protivnika, tako da kao što sam rekao znam da ćemo ova pobjeda gurnuti u sami vrh KSV-ove srednje kategorije. Što se tiče borbe protiv Kesika, mogu slobodno reći da mi je to bila jedna od najtežih borbi u karijeri, to je čak bi se usudio reći najteža borba u karijeri. Otegotna okolnost što se tiče samog meča mi je bila, da se dotakne od samog početka, nije krenulo kako sam si ja zacrtao u glavi i otegotna okolnost je bila šta u prvoj rundi mi je odmah slomio nos i rebra i u drugoj rundi kad smo došli u određenu poziciju, kad mi je došao u mount poziciju, jednostavno bio sam oslijepljen svojom krvlju. Doslovno nisam vidio, desio se trenutak u meču kad sam izlazio iz mounta i kad se borba krenula odvijati uz žicu. Zelg je bio iza mene, ja sam ga čuo sve što govori, ali jednostavno ja nisam uspio nekih 20-30 sekundi vidjeti apsolutno ništa. Vidio sam samo neku siluetu sjene od moje krvi koja mi je bila u očima i trebalo proći nekih 30 sekundi da mi se raščisti vid. Ja sam Zelga sve čuo šta trebam raditi kad mi je dao upute, ali jednostavno nisam trunčicu tih 30 sekundi uspio vidjeti kako treba protivnika, to jest nisam uspio vidjeti protivnika kako je bilo dogovoreno, to jest jedna od kombinacija koju mi Zel savjetovao i koju smo imali pripremljeno je da mu idem 2 puta zadnji kružni u tijelo, tu se on počne stiskati i spuštati gare dolje i nakon toga je slijedio back fist, znači zadnja ruka u okretu s kojim sam ga na kraju uspio nakotirati, tako da baš mi je drago što smo uspjeli s jednom od dogovorenih tehnika završiti meč. Što se tiče nadimka Polish Hunter, fora je, zato jer ima smisla, pobjedio sam 4 Poljaka, od tih 4 Poljaka 3 su bila zadnja moja meča baš protiv poljskih boraca, sveukupno sam ih 4 pobjedio. Vjerujem da će biti moj slijed protiv poljskih boraca sljedeći, vjerujem da ću sad pobjediti Mihalskog, nakon toga ću prozvat pobjednika između Pašutskog i Kuberskog koji se boru za privremenu titulu. Isto tako vjerujem da ću jednog od njih ugasiti i nakon toga slijedi moj pohod na sam vrh kategorije koju drži Pavel Pavlak koji je trenutni pravi prvak, ali je trenutno ozlijeđen i tako da vjerujem kad njega skine da kreće moja era i da ću postati nova zvijezda u Poljskoj, tako da to svi borci koji sam nabrojao, svi su Poljaci i stvarno sam uvjeren 1/1 da ću ih sve uspjeti skinuti. Zawsze ja prowadzę i też robię razem z nimi oczywiście, no bo jeszcze łączę pracę zawodnika, ojca i trenera. Z czegoś muszę zarabiać między walkami, to jest moja praca. Tu moi podopieczni, no tyle. Sam dla siebie jestem trenerem już dłuższy czas. Tak naprawdę mam trenera tylko od stójki, który poprawia moją grę stójkową, a resztę na tyle, ile jestem ukształtowanym zawodnikiem, to potrafię dobrać plan sam do siebie i go realizować. No, jak chcę coś osiągnąć jeszcze w tym sporcie, to trzeba się planu trzymać. Wiesz co, no Michał jest ze mną naprawdę od samego początku Arnauxa, był jednym z pierwszych zawodników. Jest ze mną, jest lojalny, cały czas na miejscu we Wrocławiu, więc łatwiej tą relację budować, a do tego też, jak zauważyliście, w Samuraju jest też trenerem i zawodnikiem, który tutaj mocno promuje ten klub i razem ze mną tworzył podwaliny pod to, co dzisiaj jest. Po Bartosińskim ta długa przerwa. Co się działo, jakbyś mógł powiedzieć, przez te 2 lata? Mówiłeś nawet, że nie wrócisz. I tu z Arturem gadałem, sam mówiłeś, że on w ciebie bardziej wierzył niż ty sam, że wrócisz. Tak, to prawda, wiesz, kontuzję trafiłem. Dostałem zakażenia takiego mocnego, pozabijało mi chrząstki w dłoni, ja tej pięści później po tym wszystkim nie domykałem. Ta ręka, nie było powiedziane, że wróci, on już był sam załamany. Pamiętam, jak nawet jeszcze byłem wtedy w pierwszej formie, się kulaliśmy
to on tą ręką nie mógł chwycić, bo łatwiej robić jakieś techniki przeciwko niemu, bo po prostu nie mógł do końca dopinać ręki. Lekarze powiedzieli, że już raczej do tak wyczynowego sportu, w którym jest w ogóle jakiekolwiek uderzanie, to już nie ma szans, żeby wrócić. Szukałem mu rozwiązań, szukałem mu lekarzy, szukałem ludzi, którzy są w stanie mu pomóc i żeby dali szansę na te treningi, no i udało się to zrobić. To też jest determinacja. No Artur wierzył we mnie do końca, wierzył w to, że ja z tego wyjdę, bardziej chyba niż ja. Potem jak już ta ręka zaczęła się goić, wyszła ta druga, czy chyba któraś już operacja, i zaczął wierzyć, a ja wierzyłem od samego początku. On jest tak zdeterminowany. Pomalutku wysłał mnie tu do jednego lekarza, gdzieś tam ten lekarz mi to zreperował, drugi podreperował i kurczę, zacząłem zamykać tą dłoń, mówię, dobra, trzeba teraz trochę posparować. Posparowałem z dobrymi zawodnikami, mówię, kurde, aż tak tego nie czuję, zobaczymy jak na walce to będzie wychodziło. Mówię, dobra, klep mi walkę, tylko już w wadze wyżej, szedłem do tej wagi wyżej po tej przerwie i kurczę, no i super, nie? Ja czuję to jeszcze, tą rękę, ale nie na tyle, żebym nie mógł walczyć. Wierzyłem w niego i nadal wierzę w to, że jest w stanie osiągnąć to, co jest dla niego najważniejsze, czyli pas federacji KSW. Zrobiłem wszystko, żeby Michał był teraz na karcie walk pierwszym rezerwowym i tak jesteśmy dogadani z federacją KSW. Jeżeli któryś wypadł z chłopaków, no to Michał wskakuje, a tak naprawdę idziemy po gromce Polaków, czyli Wertasicza. Andy też jest twardym zawodnikiem, walczącym do końca. No i dużo jego tych walk tak naprawdę wygranych rozstrzygało się w trzeciej rundzie, czyli jest to zawodnik, który nie pęka, nie wymięka. Ja zawsze staram się walczyć do końca, wiadomo, szukać zwycięstwa przed czasem, zawsze do tego dążę. Ale czasami jak się nie da, no to te walki wyglądają naprawdę na śmierć i życie. Jeśli któregoś nie uwali wcześniej, to na pewno może być 3 rundy dobrej solowy. Jeżeli uda się go pokonać, no to wtedy Michał będzie najbliżej tej walki o pas i myślę, że wtedy nie będę kombinował niczego i nie będę szukał jakiejś kolejnej walki, tylko poczekamy na tą jego szansę, bo to może być jedna z ostatnich walk Michała, bo Michał w tym kierunku idzie i chyba już coraz bardziej. To są moje ostatnie walki w karierze już, końcówka, więc ja szykuję się, jestem gotowy naprawdę na wszystko, co się wydarzy. Nie kalkuluję. Jeśli nawet by dzień wcześniej któryś z chłopaków wypadł, to ja jestem gotowy do wejścia, nie ma żadnego problemu. Wiesz, odważny świat należy, ja tam biorę wszystko, albo tu i teraz i wchodzę i walczę, nie? Tamo sam super stavio. Ovdje sam zadnji. Ćao. Ćao. Di ste, dečki? Šta ima? Ćao. Eko, ništa. Ćao. Lagano. Ma evo ide. Taman završio s treningom. Da. Pa da, lagano došli na cugu i to je to. Spremamo se još 2 tjedna i idemo gas. Razbiti Mihalskog. Razbiti Mihalskog. Daj, nemojte. Šta ti jedeš ondje? Sad do hrani, jebem ti, ništa. Moraš vršaviti, Ništa. koliko još moraš? Ajde, 14-15 kila još. Hoćeš vršaviti. Ne hoću, nego moram. Najključnije će mi biti zadnjih 2 dana. Jer ću se radit ću se punjenje s vodom. Ide tipa 5-6 dana do vage ide punjenje s vodom. Tipa popijem 8,5 litara, drugi dan opet 8,5 litara, pa padam na 8 litara, na 6 litara, zadnji dan 8 dehidriram. Popijem si ništa litro. I onda u saunu i u 24 sata ide 7 kila čas mene. To je najgore u biti svih priprema i svega. Boriš? Protiv Poljaka njihovog, Mihalskog neki. Di ovdje negdje? Ne, u Poljskoj. U Poljskoj, u Varšavi, da. Znaš, ja sad se borim protiv borca koji je među top 5 u KSV-u, u mojoj kategoriji i gledaj, ako ga pobjedim, onda sam ja vjerojatno prvi za izraziti titulu. Meni je ovo sad baš game changer. 2012 do 2020 sam bio u kickboksingu i onda s 2020 MSDL uspio nekako okrenuti jer baš kickboksing je išao strlovito za dolje i 2020 je kao na nagovor probajmo MMA lijevo i desno, tu više nema par u kickboksingu i 2020 sam napravio tranziciju u MMA. Da, i sad sam to 5 godina. Svijedate 5 godina, a sigurno 2 godine sam baš bio out zbog ozljeda. Da, baš sve. I operacija leđa 3 puta i onda puknuće prednji križni, pa fibula mi je pukla na meću, pa jedno rame je ispalo, pa druga ključna kosa se raspa, pa 2 puta zadnja loža pukla. Ne, baš, ako ne, može čak i više, 2 godine, da, sam baš bio out. Baš jebeni out. Da. Najveći faktor šta jedva čekaš da pokažeš za sve ono što se radi, ne znam, 2-3 mjeseca priprema i glavno svega što ćeš napraviti, imaš 15 minuta fore da daš ono što najviše voliš u životu, evo to mi je. Znači, najviše se volim boriti i to je baš
wpisywać cukier. Zadawali wiele razy. Jak wyszedł ten film Patryka Wegi i tam był ten Fabiański i on był bardzo podobny do mnie. Każdy, kto oglądał ten film, to mówi, że kurczę, tak samo wyglądaliśmy. No i się wzięło, jego tam nazywali cukier w tym filmie i stamtąd się wzięła. Bo kto oglądał ten film, to mówi, gość tak samo wygląda jak ty, nie? No i stąd się wzięło. Cukier zostało. Ja tak mam, że tutaj to Samoraje też do mnie bardzo dużo chłopaków przyjeżdża z innych miast. Ja nie muszę jeździć. Aczkolwiek byłem teraz w Częstochowie, jutro też do mnie przyjeżdża Kamil Oniszczuk. Też w Bielsku-Białej byłem, u Marcina Wójcika i Haratyka Rafała, jak się też teraz szykowali do walki. Sercem byłem za Marcinem, ale wiedziałem, że może być ciężko, że raczej, że Wygajew może wygrać z Marcinem, ale tak się Marcin postawił, no rewelacyjnie zawalczył, nie? Ten dzwon taki pierwszy, że tak szybko wstał Cuzygajew po nim. Ale później wiedziałem, że jak Marcin go sprowadzi i się wepnie za plecy, to już będzie po walce, no bo Marcin bardzo dobrze to robi. Bardzo ciężko jest spod niego wstać, bardzo dobrze kontroluje, nie? Jak zmieniłem kategorię wagową, to odżyłem całkowicie, nie? Dopiero zobaczyłem, jaką krzywdę sobie robiłem, jak schodziłem na 77 kg. Ja potrafiłem ważyć 96, 97, 95 i wiesz, później zbijałem do 77, to była katorga, nie? Całą dietą schodziłem, nie? Z 10 kg, później jeszcze 7 ostatnio z wody, no to było coś strasznego, nie? Ostatni miesiąc to w ogóle zdenerwowany na wszystko, z nikim nie gadałem, każdy mnie denerwował i nie czerpałem żadnej przyjemności z tego sportu, tylko robiłem to po prostu jak przymus. A teraz, będąc 84, tak mało kilogramów muszę robić, tam nie wiem, 6-7, no to rewelacja, nie? Czuję się dobrze, całe przygotowania, świeżo, wszystko zachowuję, wchodząc do walki, nie ucieka mi siła, świeżość, głowa, wszystko jest tak, jak być powinno. Dobrze, to chciałbym zaprosić was wszystkich na moją walkę 9 sierpnia z Andy Wardaciciem. Kurczę, jak zwykle wychodzę tam dać siebie absolutnie wszystko, całego siebie zostawić, całe zdrowie w tej walce. No i z góry chciałbym podziękować osobom, które przyjadą mnie dopingować, no bo jest to kawałek drogi i hala jest mała, bilety są drogie, więc bardzo to doceniam i bardzo wam dziękuję, że będziecie tam ze mną w tych ciężkich dla mnie i dla przeciwnika chwilach.